Dobra. To może porozmawiamy dzisiaj o czymś. O, już chyba ta rozmowa, wiesz, idzie, nie? No, ja tak trochę się zastanawiałem, bo tych tematów jest dość sporo, które można poruszyć, które gdzieś tam mamy wspólne i mogą nas interesować. Mm, To wiem, że no można nawiązać też porozmawiać o tym, co nas dotyczy, tak? I co nas tutaj przywiodło i dlaczego tu jesteśmy, dlaczego rozmawiamy. A mianowicie o przyjaźni. Przyjaźni takiej, którą mieliśmy okazję określić jako przyjaźń taką z obszaru czakry trzeciego oka. Ja myślę, że to jest coś takiego niespotykanego często, że takich przyjaciół z tego obszaru jest na palcach liczyć, czasem ich się w całe życie nie spotka. To prawda. I ja mam taką wdzięczność za to i to jakby jest takie świadectwo, że to jest możliwe. To Mhm. Nawet jeśli mamy do czynienia tutaj z przeciwnością płci, prawda, czy kobiety, mężczyzny, co z reguły budzi wiele takich niepokoi i napięć, czy to u partnerów, na przykład jeżeli są, czy u innych osób, że jak to jest możliwe, że to na pewno chodzi o co innego, prawda, że gdzieś to jest podszyte jakimiś innymi oczekiwaniami zazwyczaj. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. Mm, Wiesz co, to jest prawda, ale to też to jest ta nakładka kulturowa, którą my niesiemy, już wyssaliśmy prawdopodobnie z mlekiem babki. Ale tak, to jest taka no, no kwestia tego, że chyba nigdy wcześniej w dziejach nie mieliśmy takiego czasu, gdzie ludzie mieli na tyle swobody, żeby móc nawiązywać relacje bez oczekiwań, dlatego że w jakimś stopniu jesteśmy samowystarczalni. Nie jesteśmy niezależni w pełni, bo Mhm. teraz od kogoś albo od czegoś zależymy, bo życie w społeczeństwie na tym polega, że im jest większe społeczeństwo, tym jest większa zależność. I im ci się wydaje, że jesteś bardziej niezależny, tym jesteś bardziej zależny. E, To pierwszy raz w dziejach mamy taką sytuację, gdzie tak naprawdę i kobiety, i mężczyźni możemy sami wpływ na to, czy zarabiamy, czy się rozwijamy, ile zarabiamy. Oczywiście jest duża grupa ludzi, która nadal będzie twierdzić, że to nie od nich zależy, ale to już ich zostawmy z boku. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę tych ludzi, którzy uważają, że oni mają na to wpływ, to naprawdę teraz mamy taki luksus, że naprawdę możemy wybierać, czy chcemy mieć na to wpływ, czy chcemy nie mieć na to wpływu, a jeżeli chcemy, to w zasadzie możemy wybierać z takiego pewnego, co my chcemy robić. Jednocześnie też nie musimy mieć oczekiwań, że ktoś nam podstawowe potrzeby zapewni. Dlatego Mhm. możemy sobie pozwolić na przyjaźń. Na przykład mogę sobie pozwolić na przyjaźń z Jarkiem i niekoniecznie oczekiwać tego, że no przydało mi się niby się jakiś tam, wiesz, utrzymać, więc może ja teraz użyję, że tak powiem, mojego kobiecego uroku, namieszam Jarkowi w głowie, żeby coś z tego mieć. No, kiedyś tak to trochę wyglądało, no bo kobiety były też trochę, ale, ale cieszy mnie to, że już tak nie jest i że mogę się z Jarkiem przyjaźnić, dlatego że chcę, a nie dlatego, że stoi za tym jakaś tam potrzeba przetrwania albo jeszcze coś innego. Ciśnie, kolokwialnie. Mhm. Mhm. Tak ja to widzę. I to jest bardzo fajne móc żyć w tych czasach, mimo że niektórzy twierdzą, że to nie są łatwe czasy do życia. No są i nie są, ale to ja patrzę na to trochę z innej perspektywy. Ja zawsze patrzę na życie z perspektywy możliwości, więc im więcej możliwości, tym więcej wolności, a im więcej wolności, tym więcej korzyści. To jest moja perspektywa. To jest mój strzelec na ascendencie. I No tak.
Tak, to prawda. Tym bardziej, że tych przyjaźni może też dobre, bo teraz sam się na tym złapałem, że tak naprawdę co dla mnie znaczy całkiem sporo. No, nie jestem w stanie ogarnąć 50 przyjaciół, bo to nawet to jest jakby fizycznie niemożliwe. Ale że no, każda taka znajomość, przyjaźń wiele daje, nawet nie mając oczekiwań dostaje. I też automatycznie płynie coś w drugą stronę. I myślę sobie, to jest też zupełnie inna jakość przyjaźni damsko-męskiej i męsko-męskiej, damsko-damskiej. Aczkolwiek rdzeń i tak zawsze jest ten sam dla mnie. Bo w rdzeniu jest po prostu taka wymiana energetyczna i taka no, zaangażowanie i poniekąd połączenie, które jest po prostu i ono płynie. I to nie jest zależne ani od płci, ani od okresu, kiedy to występuje, ani od możliwości. Można mieć też przyjaźń w związku. Też uważam, że jest to nieodzowna część. W zasadzie dla mnie przyjaźń, mieć przyjaciela w swoim partnerze to jest w ogóle dla mnie wielka rzecz i dla mnie myślę, że to jest. Różne są koleje do tego. Czasami jedno jest pierwsze, drugie jest następne. Znaczy nie zawsze jest ta kolejność zachowana. Aczkolwiek mi się bardziej po kolejność pierw przyjaciel, że czuję, że to jest mój przyjaciel i też tak to czuję. Natomiast są też przyjaźnie, które są zawierane z tych niższych obszarów. Rozmawialiśmy o tym. Mhm. No i tam często pojawia się rywalizacja na przykład, co czasami też jest na pewnych etapach życia potrzebne. Mm. Jakaś taka. Automatycznie bym tych przyjaźni też nie skreślał na przykład, że one pochodzą z tamtych obszarów. Mhm. No tak, bo to jest tak naprawdę to, na jakim poziomie rozgrywa się ta relacja, w zasadzie pokazuje, o co nam tak naprawdę. No bo jeżeli, jeżeli przyjaźń, przypuśćmy, będzie się bezpieczeństwa, to żeby ta relacja w ogóle mogła się wydarzyć, to potrzeba dwóch osób, które mają taką samą intencję. Czyli pomagamy sobie wspólnie w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Jeżeli któraś tych osób no nie będzie tego chciała, będzie chciała mieć relację z innego poziomu, no to się nie uda. Muszą być dwie osoby, które będą po prostu wymieniać się tym, płynąć i wtedy to będzie, tak naprawdę chciałam powiedzieć to, że właśnie to, z jakiego poziomu ta relacja działa, to właściwie mówi nam o tym, po części, jakie mamy wartości, to też czasami w jakiej sytuacji jesteśmy, albo na jakim poziomie rozwoju jesteśmy też. Chociaż generalnie są różne sytuacje w życiu i jeżeli jest się w trudnej sytuacji, w ekstremalnej sytuacji, to wiadomo, że będziemy bardziej nastawieni na to, żeby dbać o to, żeby ta relacja zaspokajała podstawowe potrzeby, czyli akurat na przykład bezpieczeństwo, a nie to, żebyśmy ładnie razem wyglądali, jak już to pójdziemy w miasto, nie? No bo nikt wtedy nie myśli o tym, żeby iść w miasto, jak na przykład dzieją się rzeczy ekstremalne. Nawet nie chcę ich tutaj artykułować, ale możemy sobie, jeżeli chcemy albo nie wyobrazić, powiedzieć. No tak, to prawda. A też myślę, że z poziomem rozwoju i nie tylko w zasadzie z poziomem rozwoju, bo przyjaźń też potrafi być rozwijająca, to może wędrować w górę energetycznie. I w zasadzie osobiście przyznam się do tego, że mam oczekiwanie co do moich i wiele takich przyjaźni trwało próbę czasu. W momencie, kiedy ten jakiś tam rozwój u mnie postępował i już nie było wspólnej płaszczyzny porozumienia, no to po prostu one siłą rzeczy umierały same, te przyjaźnie. Przyjaciele znikali, przestawali się interesować, odzywać. Ta energia po prostu wygasała tego oddziaływania. Tak też bywa, to naturalna kolej rzeczy. No.
Natomiast no tak jak mówisz, intencja jaka jest w tej wymianie też jest istotna i ważna, tak? To jest ważne, czego chcesz od tej relacji, no i w ogóle czego chcesz w życiu. To jest siła intencji. To prawda, Mm. to prawda, ale no, nie da się ukryć, że te momenty pomiędzy poziomami rozwoju są najtrudniejsze. Jakby podlega takiej jakby weryfikacji Mm. i podobnie jest z relacjami. I w momencie, kiedy byliśmy jakby połączeni z tymi ludźmi, nagle się okazuje, że już to chyba nie płynie jak płynęło. No to część nas tak jakby buntuje się przeciwko temu i chce jakby się utrzymać nadal w tym jakby takim przywiązaniu, bo to jest rodzaj przywiązania wtedy. To nie jest pełna wolność, żeby je trzymać i domyśleć skąd to wiem, że to tak działa, bo nieraz tego doświadczyłam. Nawet całkiem niedawno tego doświadczyłam, bo nawet ci chyba przy którymś okazji mówiłam, że jest mi smutno. Znaczy to nie był jakiś taki naprawdę dół do jakiego emocjonalnie, ale no, to nie były fajne emocje, jak już człowiek chce, że no kiedyś było fajnie, ale w momencie, kiedy tak naprawdę zmieniłeś środowisko, zmieniłeś pracę, albo po prostu nie masz pracy, tylko skupiasz się na innych rzeczach, które są nie do końca akceptowalne przez, że tak powiem, twoje środowisko i bo oni mają trochę inną wizję tego, jak powinno wyglądać życie, albo mają podobną wizję, tylko nie są w stanie tego zmaterializować. To jest w ogóle jeszcze większy trigger, nie? Mhm. Doświadczasz takich rzeczy, które inni by chcieli, a nie mogą. Ale to ci tylko pokazuje, dokąd chcesz iść. I jeżeli tak to sobie, że tak powiem, przetłumaczysz sam sobie, sam się do tego przekonasz, wytrwasz w tym, ale no jeżeli nie, no to cię tylko tak naprawdę przytłoczy i jeszcze bardziej przygwoździ do tego starego. Tak ja to czuję. No, dokładnie. Jest też coś bardzo ciekawe, to akurat nie dotyczy przyjaźni damsko-męskiej, ale przyjaźni jako takiej, samej w sobie. Mm, Mam w swoim gronie przyjaciół takich ludzi, którzy są wewnętrznie bardzo rozwinięci i dopasowani, natomiast kompletnie nie ma żadnej świadomości na ten temat i to jest ciekawe. No, że jakby po prostu są takie i to jest ich natura. Bo tej drogi, jak gdyby ta droga gdzieś się w tle toczyła. Nie jakoś zamierzenie, nie jakoś tak po prostu. No. I tym jestem też bardzo zaskoczony, aczkolwiek czasami nazywanie rzeczy jest być może bardziej wymagające, żeby jakby o tym porozmawiać. Natomiast sama przyjaźń się dzieje i to też jest fajne. Mhm. No i no i właśnie, jest to fajne, że przyjaźń się dzieje, ale no to też jest, no nie mnie to oceniać, czy to jest właściwe, że ludzie są świadomi, czy też nie, tego, o co w niej właściwie chodzi. No właśnie chodzi, żeby oni nie wiedzieli, może to tak łatwo. Ja nawet myślę sobie o tym, że nie do końca za tym wszystkim jakby, bo wiesz, my to nazywamy przyjaźń, tak? Ja bym to nazwał takim specjalną jakby formą miłości, którą się darzy ludzi i wzajemnie, prawda, nawzajem, którą nazywa się przyjaźnią, tak? I jakby ja na przykład myślę sobie o konkretnej relacji, to ja widzę, że to płynie, tak? My tego nie musimy nazywać. To jest. To jest. Myślę nawet o jeszcze jednej relacji, też męsko-męskiej przyjaźni, takiej, gdzie to jeszcze jest bardziej płynnie jest nazwane i to już jest w ogóle petarda. Bo przyjaźń męsko-męska w takim samoświadomości to jest coś bardzo ciekawego, bo
Wiesz, to jest przyjęte, że mężczyźni to sobie idą razem na piwo, na wódkę albo no, generalnie się pobawić, tak? A żeby rozmawiali głęboko o różnych sprawach, to tak różnie bywa. O polityce, o pieniądzach, okej, ale tak o sprawach życia głębokich, duchowości, duszy, przemijania, nie wiem. No to jest ciekawe w ogóle. Dużo można by na ten temat mówić. Z doświadczenia oczywiście. Generalnie fajnie jest połączenie w przyjaźni, takie połączenie właśnie na tych wyższych takich poziomach, właśnie na poziomie duszy, na poziomie takiej głębokiego połączenia serc, tak, gdzie to po prostu faktycznie, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie ma jakichś wielkich sprawy same się dzieją. To się samo dzieje. To jest dla mnie coś pięknego i cieszę się, że tego mogę doświadczać właśnie. To jest fajne dla mnie. No, w przestrzeni kobiecej jest zdecydowanie więcej miejsca na głębokie rozmowy. Wystarczy, że się zacznie temat relacji i to już się głębia sama się tworzy. Ale no, jeżeli chodzi o męsko-męskie relacje, to tutaj ty jesteś ekspertem. A z nas dwojga. No tak. Znowu, jeżeli chodzi o przyjaźń damsko-męską, no to właśnie jesteś tak naprawdę pierwszą osobą, z którą ja mogę swobodnie wymienić się refleksjami na różne tematy, bo mam takie poczucie, że to zostanie zrozumiane. I miałam taką relację, która też była przyjacielska i to była przyjaźń damsko-męska, tylko troszeczkę powstała na takim jakby lewym fundamencie. I tam wchodziły bardzo głębokie tematy. To było bardzo fajne. To było naprawdę takie karmiące, ale też miała datę ważności jakby ta relacja. I doświadczyłam czegoś takiego, że może być fajnie, ale w pewnym momencie czasami jakby ludzie nie są do końca szczerzy ze sobą, a szczególnie nie są szczerzy te osoby, które mają jakieś oczekiwania albo jakiś zamiar, no to później się robi dość nieciekawie i niesympatycznie nawet. Tyle mogę powiedzieć. No tak. Czasami nawet jest to kwestia oszukiwania samego siebie. Mówienie do siebie. Ja też pamiętam taką przyjaźń, która była bardzo piękną przyjaźnią damsko-męską. To była przyjaźń okresu końca liceum. Jeśli ta osoba słucha tego, to pozdrawiam. Noszę w sercu, powiedziałam zresztą o tym, noszę w sercu ją do dziś, bo jest mi bliska, dlatego że przeżyliśmy wiele fajnych momentów w życiu. W tym krótkim okresie, ale jednak fajnym. I to była taka przyjaźń, gdzie na początku nie było oczekiwań. No ale mając lat 18-19, to jednak zawsze coś się wkradnie. No, znaczy nie zawsze, no ale często się coś wkradnie. No i się wkradły oczekiwania. No i przyjaźń się tak troszkę posypała. No. Tak można powiedzieć. Znaczy, generalnie tam kilka tematów się wkradło, moim zdaniem, ale z perspektywy czasu po prostu były jakieś niewypowiedziane oczekiwania, które no na tamten moment to tą całą przyjemność zabrać, tak? Czy warto, ja uważam, że warto w każdej relacji mówić prawdę. Jak bolesna była? Znaczy, to zależy, wiesz, czemu ta prawda ma służyć, bo jeżeli to miała być prawda, którą ja ci chcę powiedzieć o tobie, tak, ja mam dostęp do czegoś i to będzie bolesne, to wymagałoby to ode mnie przynajmniej tyle, żebym chcesz coś usłyszeć, co chcę ci powiedzieć, tak?
Mogę trochę się wykazać empatią i popatrzeć na to z tej strony jako odbiorca, jak to może dla ciebie być, usłyszeć to. Ale jeżeli mówię o sobie, no to chyba w tym momencie warto mówić prawdę, nawet jeśli jest bolesna. Bo bolesna jest dla mnie przede wszystkim, bo mówię o sobie, tak? Chociaż też może to dotyczyć ciebie, czy drugiej osoby. No, zależy, po prostu forma też jest istotna. W tym przypadku, chociaż ja nie przywiązuję wagi do formy jakby samej rozmowy często, też nie jestem do końca pewny. Po prostu mam takie coś, że jednak no, staram się nie być chamem i chyba raczej w większości nie jestem. Czasem mi się też zdarzy. Ale na pewno jeżeli jakaś by informacja miała popłynąć, to też starałbym się dopasować jej wagę i do ekspresji, tak? Żeby to nie zmiażdżyło osoby po drugiej stronie, jeśli to miało być bolesne. No, tak. Także komunikacja też jest ważna. Najważniejsza. Mhm. Ważniejsza, nie? No, czasami nie potrzeba słów, jak przyjaźń już jest na jakimś wyższym etapie, to ludzie się znają bez słów, się już znają. Mhm. Na początku zawsze słów jest więcej. To jest też naturalne. To prawda. I czasami nawet nie musisz pytać, o co chodzi, tylko słyszysz nawet, jakim tonem ta osoba mówi, Mhm. ma głos i ty już wiesz. Nie trzeba pytać. Aha, dobra. Znaczy wiadomo, i tak można dopytać oczywiście, jeżeli się czuje, że jest na to moment odpowiedni. Mhm. Ale tak, ale czasami po prostu tyle wystarczy i już to wiadomo. Dokładnie. Myślę, że chyba ten temat trochę tak żeśmy już przekopali na dziś. Chociaż tutaj naprawdę można dużo rozmawiać, tylko tak myślę takie to na gorąco, co gdzieś tam, chyba że ma coś jeszcze do dodania. Moim też to sprowadzę do astrologii, ale już dobra, miałam tego nie robić, ale dobra. Moim 11 domem, czyli domem przyjaciół, przyjaźni, spełnienia marzeń, u mnie prywatnie rządzi Mars. A Mars to jest energia chcieństwa. I u mnie przyjaźnie zawsze mnie uczyły pokory. Zawsze były po to, żebym ja mogła ego w pewnym stopniu przepracować. Mhm. Żebym mogła w ogóle to ego zobaczyć na tyle, na ile w ogóle mogę. Wiadomo, że z czasem, jak się człowiek bardziej rozwija, no to on więcej widzi i jest bardziej uważny i tak dalej. Ale generalnie u mnie temat przyjaźni jest, że przyjaźnie jakby były takimi... Przyjaźnie mnie bardzo motkały w rozwoju. Zawsze. Relacje partnerskie też. Ale przyjaźnie wyjątkowo. I szczególnie te, które były nieudane. Więc nie wiem, czy u ciebie też to tak było. Że u każdego pewnie do jakiegoś stopnia, no przyjaźnie są w ogóle ważnym tematem, ale też nie u każdego jest to temat taki drażliwy, taki dosyć związany z traumami, traumatycznymi doświadczeniami. Nie u każdego. U niektórych to po prostu wpłynie. A dobra, mam przyjaciela, robimy to i to. To tak różnie z tym bywało. To nie było takie łatwe, że dobra, tylko zaczynało się mielenie i to już było takie wewnętrznie, emocjonalnie bardzo głęboki proces. I się zastanawiam, czy u ciebie też to tak było. No ja myślę, że bywało tak, bywało. No trochę, znaczy ja za każdą przyjaźń która była i się skończyła, jestem też wdzięczny. Myślę sobie teraz tak, że w ostatnim czasie skończyły się, właśnie to jest problem, czy ja uważam, że się skończyły. No jedna uważam, że się skończyła, tragicznie przyjaźń dla mnie. Przypuszczam, że dla mojego przyjaciela wtedy również, bo kompletnie nie potrafiliśmy się zrozumieć, jakie kto ma intencje. Ta przyjaźń też była trochę chyba na fałszywych fundamentach zbudowana, aczkolwiek nie podejrzewam złej woli. Natomiast
Jestem wdzięczny za to, ale na przykład to znaczy mam takie słowa, które ten mój przyjaciel mówił do mnie często, bardzo w mojej głowie do dziś się pojawiają często: Jarek, ty się lubisz bać. O. I w pewnym momencie kiedyś postawiłem przed taką sytuacją, że ja musiałem się skontraktować ze swoim strachem w kontekście z nim, z jego osobą. Mhm. Wtedy postanowiłem, że to jest czas, żeby przestać się bać. I przestałem. I naprawdę w tej relacji przestałem się go bać. Bo była taki moment, że ja się jego boję, tak? Doszło do czegoś takiego, że bałem się tego, co on może zrobić, jak mi może zaszkodzić. Mhm. Mam się tego bać. I zamiast tego poczułem wdzięczność do niego. I naprawdę jestem mu do dziś bardzo za to wdzięczny, że mnie tego nauczył. Więc jakby to się zupełnie odwróciło, nie? Mhm. Też myślę sobie, że taka jedna z przyjaźni, uważam, że ona się nie do końca zakończyła, ona dalej gdzieś jest. Musiałem jakby zakończyć ważną dla mnie znajomość, która była taką też relacją, w której się dużo uczyłem. Dużo uczyłem się patrzenia na ludzi, rozmawiania z ludźmi, czytania ludzi, jakby bycia. No, generalnie dużo o tym, jak nie tylko z rozumu, ale z innych też, prawda? Obszarów ciała i duszy. No i miałem kłopot się z niej uwolnić, z tej relacji, w ten sposób. No i tak się potoczyły sytuacje, że byłem na to okropnie wściekły, okropnie zły. A to się zakończyło. I dzisiaj czuję wolność w tym, bardzo wdzięczny za to właśnie, że nie zatrzymywał mnie. Za to właśnie, że mnie nie zatrzymywał, że mogłem wykonać ten ruch i się oddalić. I teraz chętnie bym się zbliżył na innych zasadach, nie? Znaczy chętnie posłucham, co ma do powiedzenia, ale już czuję się bardziej na tej zasadzie, że nie muszę nic udowadniać, jest okej, nie? Mhm. Także odpowiedziałem tym na to pytanie, które zapostawiłaś i nawiązałem do tego, co mówisz, ale generalnie tak opowiedziałem o tym, jak tak, że to zawsze, znaczy nie zawsze, ale często był też rozwój. Mhm. Okej. Ale to były takie przyjaźnie już w życiu dorosłym, a Mhm. nic takiego się przydarzało? Mm, No, zdarzało mi się. Na przykład zdarzyło mi się zawieść przyjaciela. E, I to też mnie dużo nauczyło, nie? Że trzeba jednak swoje słowo ważyć, jak coś się obieca i też jak coś dotrzymywać słowa. Mhm. A po prostu coś obiecałem i zapomniałem o tym całkiem, to było bardzo ważne. I to okropnie się z tym czułem. Bo powiedzmy, że chodziło o grubą sprawę, jakby można powiedzieć, roku życia tego człowieka. Nie? Wow. Natomiast on nigdy nie przyszedł, nie powiedział: stary, coś mi tam zrobił, tak? Ale ja to czułem i wiem, że na tym poziomie, no to mogłem się postarać. I to był gdzieś tam też okres taki właśnie końca szkoły gdzieś. Wow, no to mocna lekcja dla was obojga. Hmm. Wow. Ja się sam nauczyłem. Trzeba popilnować, czy tam ktoś ale z drugiej strony to jest też kontrola, no. Więc może ja, mimo że się z kimś umówię, to czasem jeszcze sprawdzam, czy to jest aktualne, że ja mogę dzisiaj przyjechać, bo mam takie doświadczenia, jakie mam. Mhm. No i ja się z tym też dobrze czuję, to nie jest dla mnie problem. No, teraz to już na pewno minął pewien czas i już jesteś z tym jakby pogodzony. W Mhm. sensie emocji, one nie są takie żywe, tylko to wszystko już jest, że tak powiem, w przeszłości i tam ma swoje miejsce i dzisiaj Jarek tylko tak ewentualnie, jak mu się przypomina, no dobra, okej, było, minęło, no pokutowałem w jakiś sposób, bo to zawsze jest e,
zawsze coś tam się w nas wydarza, nie? Co sobie sami sprawiamy, żeby jednak ta równowaga zaistniała, nie? Mhm. Coś, czegoś nie dopilnujemy, zaniechamy czegoś. No i No, fajnie. To może porozmawiamy o czym innym. o czym?